dzisiejszym materiale spróbuję przetrwać najcięższą dietę piłkarza, a jej przedstawicielem będzie Erling Haaland. Dieta, którą spróbuję, będzie hybrydą jego codziennej rutyny oraz cheat-mealowych posiłków. Erling Haaland jest jednym z najbardziej obiecujących piłkarzy młodego pokolenia. Spożywa dużo białka w postaci mięs, ryb czy innych źródeł, a jego standardowa codzienna dieta to około 6000 kalorii, ale z racji tego, że jest to seria z ekstremalnych odmian diet, postanowiłem dołożyć jego ulubione posiłki, o których wspominał w wywiadach. Kebab pizza, I love it. It's so good. It's for me maybe best thing that ever happened when it comes to food. Więc liczba kalorii podwyższa się do 8000 kalorii, a moja waga na początku tego wyzwania wynosiła 83,5 kg. Jeśli chcesz podtrzymać serię z ekstremalnych diet, dobijmy tutaj 30 000 polubień, to od razu zabiorę się za realizację kolejnego odcinka z tej serii. Deal? No to deal. Całe wyzwanie zacząłem od zrobienia zakupów i udałem się do bardziej jakościowych miejsc niż supermarkety. Haaland unika kupowania jedzenia w takich miejscach, zwłaszcza jeśli chodzi o owoce, warzywa, nabiał czy mięso. Aby dopełnić całość, muszę dzisiaj reprezentować jego barwy, więc muszę udać się po koszulkę, która będzie po prostu w barwach jego klubu. No to pora na zakupy. Jest dzień przed wyzwaniem i pora zaopatrzyć się w koszuleczkę. Trzeba znaleźć taką, żeby pasowała do tego odcinka, czyli koszulka Manchesteru City. Antyfan. Nie będę tego komentować nawet. Manchester United, ale czy jest City? Nie ma chyba. To jest... Gdzie? Co ty? Co ty? No niestety nie było tej koszuleczki, ale nie poddaję się, lecę dalej. Pamiętaj, nieważne jak zaczynasz, ważne jak kończysz. Dobra, już widzę na wejściu są, tylko to jest chyba dziecięce. Dobra, znalazłem coś lepszego, to koszuleczka retro. Według mnie to będzie dużo lepsza opcja, ponieważ sentyment klasyk do starszych koszulek jest teraz na topie. Pierwsza czynność, którą Haaland robi z samego rana, jest picie kawy, ale z dodatkiem mleka. Nie jest to zwykłe mleko, ponieważ w sumie to jest zwykłe mleko, po prostu nie jest to sklepowe mleko, tylko surowe mleko, takie prosto od krówki. Swoją drogą ostatnio coraz częściej właśnie sięgam po tego typu produkty, bo jestem zdania, że czasami lepiej przepłacić, troszeczkę dopłacić, ale mieć zajebistej jakości rzeczy. No i właśnie Haaland tak do tego podchodzi. Haaland bardzo dba o dobre źródła białka, jeżeli chodzi o mięso, mleka czy jaja. Kupuje je od gospodarzy, po prostu takie marketowe opcje są dla niego gorszej jakości. Zobaczmy, jak będzie smakowała kawa z takim pełno tłustym mlekiem, bo przypominam Ci, że makro takiego mleka no jest totalnie inne, tam jest dużo smaku, dużo wartości, ale co za tym idzie też dużo tłuszczu i dużo kalorii. Wow, prawie jak kuloodporna kawa. Widzicie, ile pracy w kuchni trzeba włożyć, aby być taką maszyną jak Haaland? Ale dieta to tylko połowa sukcesu. Żeby taka bestia wiedziała, co robić na boisku, potrzebny jest genialny menadżer. No i tak się składa, że możesz zostać nim ty, grając w Top 11. To darmowy menadżer piłkarski, w którym macie pełną kontrolę. Taktyka, treningi, budowa stadionu, jesteście szefami całego projektu. A teraz uwaga, bo w grze dzieje się coś grubego. Dzięki współpracy z Bundesligą wystartowała właśnie nowa funkcja Bundesliga Gallery. Możecie zdobyć prawdziwe gwiazdy niemieckiej ligi Superstars i wypełnić nimi całą galerię. To nie są zwykłe dodatki. Te gwiazdy są do odkrycia poprzez eventy i wyzwania w grze. Waszym celem jest skomponowanie całej galerii, za co czekają potężne nagrody, które pomogą waszemu klubowi wejść na wyższy poziom. Jak graliście kiedyś w Top 11 i zrobiliście sobie przerwę, to jest idealny moment na powrót. Wasz stary klub czeka, a na start zgarniecie specjalne bonusy powitalne. Pobierajcie grę z linku w opisie lub skanujcie QR kod, który właśnie widzicie na ekranie. Zbudujcie taktykę, która wykorzysta cały potencjał takich gwiazd jak Haaland i widzimy się na boisku w gierce. Słuchajcie, trzeba się streszczać, ponieważ zaraz będę spadał grać w piłeczkę. Dokładnie okrągły rok nie dotykałem piłki, nie kopałem piłki, więc jestem ciekawy, jak mi pójdzie teraz. A zwłaszcza, że pogoda dzisiaj nie rozpieszcza, jest sporo śniegu, więc to może być zabawne. Ja plus śnieg, plus rok nie grania w piłkę, plus moje umiejętności, które są słabe, to może być niezłe show. Ale żeby do tego doszło, no to muszę teraz zjeść posiłeczek, a jeżeli chodzi o pierwszy posiłek Haalanda, to zrobimy sobie jajka, chleb pełnoziarnisty, do tego jeszcze dołożę, no i zjem to. A ty zostaw łapkę w górę. Właśnie teraz, mówię ci, zostaw łapkę w górę. Proszę, zostaw w górę. Taką łapkę w górę możesz zostawić. Odklejam je po surowym mleku. Może to nie było surowe mleko. Tutaj mi się przygotowują 2 jajeczka. Już mam tutaj przygotowane 2 kromki chleba. Ale jeszcze trzeba dodać przypraw, trochę pieprzu, trochę soli. No i kulminacyjny moment, czy uda się ładnie przewrócić. Pyk. Pyk.
Udało się. Powiem ci, że śniadanie skromne jak na takiego giganta, a też według mnie brakuje tutaj troszeczkę warzyw, ale nie wpieprzam się, będzie jeszcze sporo jedzenia, tam będzie dużo warzyw, dużo owoców, więc wydaje mi się, że on patrzy po prostu ogólnie na porcję warzyw oraz owoców w ciągu dnia, a nie na konkretnie jeden posiłek. Wydaje mi się, że być może to jest taki zabieg, żeby po prostu nie być przepełnionym na treningu, ponieważ niedługo będzie właśnie ta strefa rolowania, grania i tak dalej, a teraz jest strefa wpierdzielania. Całkiem dobrze, ale totalnie nie tego spodziewałem się na pierwszy posiłek. Myślałem, że to będzie bardziej w stylu jakiegoś szejka albo pieska. Muszę się streszczać, ponieważ jestem godzinę do tyłu, jeżeli chodzi o cały czas planowania wszystkiego na odcinek. A czas ma tutaj ogromne znaczenie, ponieważ jest boisko, które jest aktualnie wolne, a jak za późno się do niego dostanę, no to będzie zajęte, już wtedy nie będę mógł nagrać swojej aktywności i tak naprawdę cały odcinek będzie leżał w gruzach, więc trzymaj kciuki, mam nadzieję, że wszystko uda mi się wyrobić na czas, a jednak muszę jeszcze zrobić parę dobrych rzeczy, zanim trafię na boisko. Ale leci z tego jaja. Jak dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz bajo jajo. Lecimy z kolejnym posiłkiem, przygotujemy sobie wątróbkę. Tak naprawdę nie przypadam za tego typu jedzeniem, ale to jest jeden z posiłków dodatkowych, które jednak pasują do tego, że to jest ekstremalna wersja jego diety. Całą jego rutynę jedzenia wzorowałem na filmie, który dodał on na swoim kanale YouTube. W ogóle zachęcam cię, żeby sobie zobaczyć. Zauważyłem to, że coraz więcej piłkarzy zakłada kanały YouTube. To jest fajne, że można po prostu śledzić ich poczynania na bieżąco i mieć rzetelne źródła informacyjne, a nie, że jakiś wywiad bądź po prostu jakaś sytuacja taka zaczerpnięta z internetu, tylko jest film krok po kroku pokazany, jak spędził ten dzień. Ale żeby nie było za łatwo, bo zrobiłem tą wersję ekstremalną, mamy tutaj wersję cheat meal, będziemy też również mieli tutaj posiłek typu właśnie kebab pizza, jego ulubiony posiłek, będziemy mieli tutaj też piña coladę, więc fajne rzeczy również też będą, a tutaj troszeczkę mniej fajne, ale na pewno bardziej zdrowe. W ogóle wątróbka, zajebiste źródło żelaza, bardzo zdrowy pokarm, bardzo dużo osób jakby unika tego typu jedzenia, bo wygląda na obślizgłe i takie glutowate, ale jest zdrowe i stosunkowo tanie. Porównując z ceną za pierś z kurczaka albo tego typu innymi rzeczami, to wychodzi to dużo mniej, a białka również ma całkiem sporo i dużo zdrowia. Czy to jest spleś? Trochę. Wygląda jak pleś. Inny czosnek. Tak naprawdę nie mam pojęcia, czy w ogóle wyjdzie mi ta wątróbka, więc robię sobie tutaj cebulę, czosnek na patelni. Tutaj zaraz wrzucam pokrojone cząstki wątróbki. Zarumienioną cebulkę oraz czosnek dajemy tutaj do naczynka. I na tej samej patelni troszeczkę masełka, oczywiście ekologicznego z zakupków, wątróbeczkę. I na małym ogniu robimy obróbkę termiczną. Cebulkę oraz czosnek teraz dodajemy do środka. I razem wymieszamy. No wygląda ci powiem bardzo fajnie. Ja nie jestem fanem wątróbki, ale może to odda. Do tego jeszcze bierzemy sobie świeży chlebek, ogórek kiszony oraz filtrowaną wodę. No i tak się prezentuje kolejny posiłeczek. Łyk wody. Posiłek, który kojarzy mi się trochę z takim biesiadnym polskim posiłeczkiem, ponieważ mamy wątróbkę z cebulką oraz czosnkiem. Jest tutaj chlebek oraz ogóreczki, no typowo polskie. Bardzo dobra wyszła ta wątróbka. Bałem się, miałem obawy, ale jednak smakuje mi. Z wątróbką jest jak z życiem. Musisz zrobić je po prostu dobrze. Na razie posiłki są lekkostrawne, są smaczne, no i nie ma się co oszukiwać, że są bogate w białko. No ale taka osoba jak Haaland, która naprawdę mocno trenuje, białka musi mieć pod dostatkiem i jakość tego pożywienia musi być na jak najwyższym poziomie. A nie ma się co oszukiwać, gościa stać. Wszystko zjedzone, dopijam swoją wodę i biorę się za kolejny posiłeczek, ponieważ nie można się spóźnić na trening piłki nożnej. Pamiętaj, spóźnialscy robią pompki. Po śniadanku pora zrobić tutaj sesję rolowania. Tak naprawdę Haaland robi to z fizjoterapeutą z klubu. Ja do żadnego klubu nie przynależę. Nie wiem, czy w ogóle nadążacie, ale ja jestem fizjoterapeutą. Tak naprawdę będzie to miks ćwiczeń na mobilność oraz rolowanie i brudne skarpety od psich włosów. Zacznę od takiej aktywacji. Tylnie taśmy, stopniowo. 2 dni temu robiłem nogi i w sumie nóg dawno nie robiłem, więc naprawdę mega bolą, więc stopniowo dokładam obciążenie, dokładam drugą nogę. Odblokowuję sobie również przednią taśmę. Tutaj uwierz mi, że jest dym. Nawet nie dokładam w całości, bo cała moja masa ciała by po prostu zmiażdżyła mnie do spodu. Ale czuję tutaj głównie właśnie ta strona wewnętrzna i zewnętrzna. O, stary, jest grubo, jest grubo.
porobię sobie ćwiczenia takie otwierające miednicę. To będzie trochę podobna rozgrzewka, którą się stosuje na przykład przed treningiem nóg, żeby troszeczkę pogłębić mobilność. Schodzę sobie w dół jak do przysiadu i na dole łokciami sobie pogłębiam ten ruch. Troszeczkę w tą stronę, troszeczkę w tą stronę, przenoszę ciężar ciała. Jest naprawdę mocno. Zrobimy sobie należąco też takie otwierania. Przytrzymuję sobie w krytycznym momencie. Trzymam. Poizometryczna relaksacja mięśni, czyli gdy czuję, że jestem już w maksymalnej pozycji, napieram, tak jakbym chciał powrócić tą nogą do środka, tylko po prostu nie skracam. Wdech, wydech i pogłębiam ruch, żeby dalej otworzyć. Czuję, że jestem otwarty i przygotowany na kolejny posiłek. Ale mam kurde brudne skarpety, co jest? Od psich włosów. Po sesji rolowania trzeba jeszcze zrobić naświetlanie czerwonym światłem. Użyję sobie maski, którą używałem w odcinku diety odmładzającej, gdzie po prostu robiliśmy sobie dietę tego człowieka, który za wszelką cenę chciał się odmłodzić i sobie wykorzystam właśnie tą maskę. Haaland tam naświetlał się takim urządzeniem, które dawało na całe ciało, ale niestety Polish wersja, zrobimy sobie tylko to na twarz. Ustawiłem sobie maksymalne czerwone światło, włączam sobie program i widzimy się za chwilę na kolejnym posiłku, tylko daj mi się porządnie naświetlić. Przygotowania do kolejnego posiłku trwają, właśnie wstawiam sobie tutaj ryż w tle, tam mam łososia we frajerze sobie robię, oczywiście beztłuszczowego, taki wiesz, bardziej zdrowy, tutaj sposób przyrządzenia tego wszystkiego. I mamy dzisiaj do wygrania dwa ważne mecze. Jeden, Manchester City dzisiaj gra o godzinie chyba 21 jest Liga Mistrzów? 21 z Galatasarayem mają dzisiaj mecz w momencie nagrywania tego odcinka i drugi mecz, debiut w top 11 o 19 coś, czyli mój mecz jest wcześniej, o 19 tam trochę mam meczyk, więc muszę go, debiutancki mecz muszę wygrać, nie ma opcji, więc kibicuj mi, trzymaj kciuki i zobaczymy na końcu odcinka, pewnie się dowiesz, czy udało mi się wygrać, czy nie. Mam nadzieję, że tak, ponieważ wiesz czemu? Zwycięstwo i do przodu. Inter Poznań musi być na pierwszym miejscu, pamiętaj. Kolejny posiłek, mamy łososia, ryż oraz warzywa, przefiltrowana woda po raz kolejny oraz ekologiczna wersja oliwy, którą trzeba wylać na nasze warzywka, w sumie to moje, ja je będę jadł. To będzie posiłek poprzedzający jeden z dwóch cheat meali, które dzisiaj będą tutaj jedzone. Tak naprawdę to są, nie ukrywam, moje ulubione posiłki, jeżeli chodzi o ten odcinek, ponieważ cheat meal to ze sobą współgra. No ale zobaczmy, co my tu mamy. Kolejna duża porcja białka, zdrowe węglowodany, zdrowe warzywka. Mamy tutaj również postać tłuszczu w postaci tego oleju oraz wersja ryby jest też trochę bardziej tłusta niż biała. Mamy tutaj łososia omega-3, fajne wartości, smaczny posiłek. Myślę, że to naprawdę, pomimo że jest zdrowe, to również jest bardzo dobre. Tylko że tutaj znowu przychodzi cena tych posiłków, ponieważ kawałek łososia no nie jest najtańszą opcją, ale jak to mówią, za zdrowie trzeba płacić, no i tutaj w tym wypadku jak najbardziej oddaję to Haalandowi, ponieważ zdrowe ciało, zdrowy mental i po prostu sprawność daje mu zarobić, daje mu robić to, co lubi, czyli zarabiać ze swojej pasji. Więc takie jedzenie to jak najbardziej jest najlepsza inwestycja w siebie. No i bum, 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 posiłeczek zjedzony, spadam na trening. Udało się dotrzeć, jesteśmy na czas, mamy około godziny czasu i jest ze mną najlepszy trener piłkarski, jaki tylko może być. Witam bardzo serdecznie. No i rozpoczynamy. Ja tak naprawdę nie wiem, co mnie dzisiaj czeka. Wojtek się zajmie całą tutaj edukacją piłkarską w dzisiejszym odcinku, więc Łatwo nie będzie na pewno. łatwo nie będzie, a jeszcze jest jakby takie utrudnienie, że zobacz, to jest biało, jest śnieg, a ja mam halówki, więc to może być niezłe. Jakie plany, powiedz mi, co dzisiaj robimy? No to Haaland słynie z wykończenia, więc na początek zrobimy jedno ćwiczenie. Sprawdzimy twoją skuteczność. Jak jesteś skuteczny. Skuteczność strzałów. Tak, wykończenia. I on jest chyba szybki trochę też, nie? Jeżeli chodzi o dojście do piłki. No, to szybki jest. No Więc możemy jakiś slalom z piłką porobić może. możemy porobić też. No jakiś, nie wiem, jakaś jedna zabawa z piłką, coś wymyślimy. Dobra, lecimy z tym. Mim, białe rękawiczki. Rozgrzewka na tajski boks. Knockout przeciwników będzie. To jest twój challenge na dzisiaj, to musisz zrobić. Że ja, tak? A najpierw ja. O!
Challenge. No proszę, wyszło. No piłkarz. Co mam powiedzieć? Prawie. To teraz tak. Prawie. Pierwsze ćwiczenie robimy takie, że dostaję piłkę od Wojtka z tej strony i muszę trafić tutaj w tą część bramki, czyli ćwiczymy moją skuteczność. Zobaczymy, jakie wykończenie masz. Dobra. I tą piłkę dostaniesz tak mniej więcej tu ci będę zagrywał, nie? Tylko po prostu trochę mocniej, nie? No, 1 na 1. A to było testowe. No jak dopiero. już było? Testowe. Dobra, a ile jest? Prób 5, tak? Zróbmy 5. Dobra. Na meczu dostajesz mocne piłki. No tak. Uwaga, gotowy? No. Uuu, Presja. 1 na 2. jakie 1 na 2? 0 na 1. 0 na 1. Jak będą 3, to jest dobrze. Dobra. Skup się, to jest 5 metr. Muszę się skupić. Weszło, co patrzysz? No Weszło. dobrze, dobrze. Gość hejtował mój piękny strzał. Tak trochę za linią chyba, ale... No, war, war. Jakieś pytania? Żadnych, żadnych. Uuu, Nie wiem, jaką on ma cieszynkę. on taką. Teraz będzie najtrudniejsza. Sign the contract, sign the contract. Teraz jest najtrudniejsza, uwaga, bo będzie taka, wiesz, Dobra. siedzi. 4 na 5. Wait a minute. Haaland w miarę dobrze wykonuje rzuty karne, więc również spróbuje się w tej konkurencji. Tylko kto na bramce? Ty. Ja, Ronaldo na bramce. Ronaldo na bramce. 5 strzałów, bez powtórek, więc oby się udało. 3 są obronione, patrz to. Tutaj strzelasz. Nie! Bez sensu zmieniłem. 2 na 2. Teraz czekam do końca. Jerzy Dudek. O! Presja! Powiedziałem, że do końca presja go zjadła. Home run. Dobra, strzelam z pikuta z całej siły w środek. Jerzy Dudek po raz kolejny. Finał Ligi Mistrzów. Aj, wyczuł mnie. Gra mentalna. Zwycięzca. Jak teraz trafię, to zostawiasz obserwację. Subskrybuj! Co mogę ci powiedzieć? Może w przyszły sezon. Może w przyszły sezon. Czyli na razie w sumie 2 zadania zaliczone. Jest potencjał na napastnika Premier League. O, Lech Poznań. Piszcie. Teraz lecimy z ostatnim ćwiczeniem, będzie to bieg wahadłowy. Mamy tutaj odległości 6 metrów z każdego trójkąta. Połowa jednej długości to 3 metry i mój czas teraz do pokonania to jest około 12-14 sekund. Taki czas według czatu GPT jest dla amatorskiego piłkarza, więc spróbuję złamać ten czas. 3, 2, 1, start. Dziewięć 24. Tak? No, to jest pros. Czy on musi robić pozostałe próby? Nie musi, ponieważ już złamał ten czas. Trzecie zadanie zaliczone. Lecimy z kolejnym posiłkiem. Kolejny posiłeczek, w którym będę czuł się najlepiej ze wszystkich. Wiesz czemu? Ponieważ robimy pizzo kebab. Tak naprawdę zaczniemy od przygotowania marynaty. To będzie taka w sumie marynato sos, coś takiego. Biorę sobie jogurcik, na którym będę bazował wszystkie smaki. Po prostu będzie to miks smaków. Cześć piesku. Weźmiemy sobie takie, myślę, 1, 2, 3. Podstawą będą 3 różne sosy, które sobie tutaj przygotowałem. Będzie to sos Sriracha Mayo z KFD. Będzie to sos 1000 Wysp z KFD. Będzie to sos Sweet Chili z KFD. Wszystkie są oczywiście o obniżonej zawartości kalorii, więc jak najbardziej do tego odcinka będą nam pasowały, ponieważ co? Haaland dba o makrosy i to będzie tutaj na wagę złota. Przypominam ci, kod i wymodajcie rabacik przy zamówieniu na KFD na cały sklep. Prawda piesku? Na cały sklep na KFD. Co, sorry? Ktoś mnie wzywał? Jestem Batmanem po godzinach, jak coś. No dobra, jeżeli chodzi o ilości sosów, no to zrobimy sobie po takim psiku. 1, 2,
i 3. Oczywiście dodamy sobie odrobinę soli, dodamy sobie odrobinę pieprzu, dodamy odrobinę sosu sojowego. No i takim oto sposobem mamy zarąbistą marynatę, która jest w sumie w kolorze mojej bluzki. Cześć to? Więc jeżeli dotrwałeś do tego momentu, napisz komentarz, sos jest jak bluzka. To będę wiedział, że oglądasz właśnie do tego momentu. Z tyłu rozgrzewam opiekacz, który będzie takim moim grillem, jeżeli chodzi o to wszystko. Z racji tego, że ma to być pizza kebab, no to bierzemy sobie spody od pizzy, które będą przypominać kebaba. No i znalazłem takie, myślę, że będą fajnie tutaj pasować. To będzie nasza podstawa i teraz tak myślę, że zrobimy składniki na jedną połówkę, zamknę, przygrilluję i będzie pizza kebab. Do przygotowania dietetycznej wersji pizza kebaba na początku będziemy potrzebowali właśnie tego spodu, który posmarujemy sosem z jednej strony, ale myślę, że na początku lekko damy sobie go tutaj, na opiekacz, żeby troszeczkę nam podwyższyła się temperatura, wszystko po to, żeby ten sos nie zrobił się wciapkowany w to wszystko, żeby ciapki się nie zrobiły, żeby to nie było wszystko kluchowate, pekińska. Ponieważ wziąłem sobie taką kapuchę, bo kojarzy mi się z wersją pizzy kebab. Na pizzę kebab zawsze masz kapustę pekińską. Bierzemy sosu 2 łyżki, nie boimy się, rozsmarowujemy wzdłuż. Robimy tak. Północ-południe, północ-południe. Wszystko rozsmarowujemy tutaj elegancko. Pamiętaj, północ-południe, nie wschód-zachód. Troszeczkę kapustki, tak żeby wiesz, było trochę warzyw, ale nie do przesady, bo więcej musi być mięsa. To jest zasada stara jak świat, ale prawdziwa. Mam tutaj kebabowe mięso, ale w wersji z piersi z kurczaka, więc ono też jest bardziej odtłuszczone. No po prostu wszystko jest tutaj przekminione. Dużo mięsa, nie oszczędzam, wiesz czemu? Bo Haaland lubi mięso, a jego mięśnie lubią to jeszcze bardziej. Bierzemy sobie ogórek, raz, 2, nie, 3, nie, 4, nie, bo damy 5 kawałków, myślę, że to będzie idealne. Pomidorki koktajlowe, damy sobie 2 w całości, czyli 4 połówki. Odrobina sosu jeszcze takie już, myślę, że to są 2-3 kleksy. I z racji tego, że jest to pizza kebab, a pizza z serem to jest nieodzowny temat, grana padano na górę, obficie sypiemy, pięknie to wszystko się komponuje. Tak wygląda to wszystko, widzisz? Bierzemy to na pół, mam nadzieję, że to się zmieści. Zmieściło się i dajemy do opiekacza. No i elegancko wszystko przytostowujemy i czekamy, myślę, jakieś 2-3 minutki i będzie gotowe. No i tak się prezentuje kolejny posiłeczek z brzegu. Pizza kebab gotowy, pora to spróbować. No słuchajcie, jeżeli chodzi o pizzę i kebab, no to faktycznie to jest też jedno z moich ulubionych połączeń. Tak naprawdę sama pizza jest już moim ulubionym daniem, a kebab jest ok, ale Haaland lubi takie połączenie, więc mam nadzieję, że właśnie Erling coś takiego lubi sobie zajadać, bo ciężko było mi dojść do tego, co to tak naprawdę jest pizza kebab, więc to jest moja właśnie interpretacja jego fast foodowego, cheat mealowego dania. Ale serio, po pierwszym gryzie czuć i kebab, i pizzę, ponieważ zawartość tego od razu mówi o kebabie, ponieważ mamy mięso, surówki i tak dalej, a jednak spód jest taki bardziej pizzowaty, ale nie ma sosu pomidorowego, więc zarobiste połączenie, jeżeli ktoś lubi oba dania. Bang. Ale myślałem, że po tamtych posiłkach będę już w miarę najedzony, że nie będę tak nachapany na to danie, ale jednak jestem nachapany. Naprawdę dobre. I ostatni kawałeczek. Bang. Za 3 minuty pierwszy mecz. Inter Poznań 76,5 ocena ogólna kontra 60. To powinna być tylko formalność. Inter Poznań rozpoczyna. Inter Poznań w natarciu. Jest gol! 40 minuta i wynik otwiera się 1-0. Polok strzela bramkę. 80 minuta, przeciwnicy w natarciu. Aj, dobrze, było blisko. 83 minuta. To może być moment na zwiększenie prowadzenia, ale nie. Przeciwnicy odbierają piłkę i robią kontrę. No nie, wychodzi sam na sam. Ja, prawie. No i 90 minuta, 1-0 dla mnie. Piękny debiut. Mamy pierwsze zwycięstwo. Przyszła pora meczu. Erling Haaland tutaj na miniaturce, więc dobrze to zwiastuję. No i słuchajcie, mamy to 1-0, Haaland brameczka. Loki, co powiesz? Tego miał kurde. Wojty w strachu ci powiem tyle. Haaland. Powtóreczka gola. Ale wjechało. No Wojtek, 2-0 jest. I jak tam? No i co z tego? No jak to co? No ale to jest tylko faza dopiero ligowa, spokojnie. Oni i tak odpadną w następnej rundzie. Zakład był.
Jaki? No, że jak Haaland dzisiaj strzeli, Manchester wygra. To było w żartach przecież. Jaki żart? Dobra, to ja... Dobra, piszcie, ale żeby to nie było coś takiego, wiesz, niewykonalnego, że jakiś tatuaż czy coś, tylko takie realnie do wykonania zadanie. Stop 3 wybiorę. Stop 3 najbardziej popularnych, najbardziej lajkowanych wybierze. Nie podpowiadam, ale jeżeli by na przykład, nie wiem... Co ty gadasz? Co ty chcesz? No to przedostatni posiłeczek wlatuje stek, pieczone ziemniaki oraz świeże warzywa, przefiltrowana woda. Podobno wszystko na wodzie jest na odwrót, patrz, mój palec idzie tu, a odbija się tu, widzisz to? Ale dziwny. O, łapka w górę w tą stronę przeszła, a teraz przeszła w tą. Jak koszuleczka, oversize, człowieku. Dobra, wezmę sobie sosik, oczywiście bez kalorii praktycznie. W porcji 1 kaloria, więc myślę, że Haaland by się nie obraził, forma trzymana by była nadal. Pamiętaj, kod IFM, oddajecie rabacie przy zamówieniu na wszystko na sklepie KMD, nawet sosy, jedzenie albo perfumy. Czaj, że są perfuma? Perfuma jest na stronie, więc obczaj. Sam w sobie smakuje jak taki właśnie z azjatyckiej kuchni. Ej, nie mam noża. Nie wziąłem noża, nie chce mi się już iść do kuchni, z tego steka. O, widać, że to jest taki włos psi. Ja nie mogę. Widzisz to? Taki ekobio, że nawet psie włosy jeszcze są. Taki ekobio, że aż się żyły ciągną. Ogólnie większość rzeczy przy tym biurku robię na stojąco, bo ono jest takie podnoszone. I żeby za dużo nie siedzieć, to ja wszystko robię na stojąco tutaj. Czasami się łapię, że pół dnia stoję. Jakbym człowieku fryzjerem był, albo bym pracował na girach. Ciekawe. Ale w sumie i dobre, bo siedzenie długotrwałe źle wpływa na kręgosłup. I później do Haalanda człowieku wbija fizjoterapeuta i go rozciąga. A mnie nie stać, żeby mieć człowieku prywatnego fizjoterapeutę. Sam się muszę robić. Od tego mięsa już mi odwala, nie umiem gadać. A te ziemniaczki, kozak, zresztą ten sos podkręca. Fy. Naprawdę, dobra kuchnia. Moja refleksja na ten moment jest taka, że za dużo takiego mięsa. I jeżeli chodzi o takie brzuchowe wrażenia po tym dniu, no to jest trochę ciężko z racji tego, że dużo mięsa i w kebabie, i teraz tutaj, i wątróbka. Wszędzie mięso. Na szczęście w tym ostatnim posiłku nie będzie mięsa. Coś ala taki kolejny cheat meal. To już odblokuje nam drugi z cheat mealowych posiłków. I jedząc bez widelca czuję się jak Viking. Czyli w sumie to pasuje do Haalanda. I bum, wszystko opitolone. 12:30, godzina piña colady. A wszystko dlatego, że wyczaiłem na TikToku fragment wywiadu Haalanda, w którym wspominał, że on uwielbia... Favorite drink? I think I have to say pina colada. Piña colada. Kiedy chcesz piña coladę, to po prostu ją zrób. No, taka moja inwencja twórcza. Tak naprawdę wyczaiłem przepis, który jest mega posrany, jest mega dziwny i nie wiem, czy go odtworzę, bo z pomocą przyszło mi AI. No i tak naprawdę tutaj AI trochę poszalało. Zrobiło mi jakiś przepis z płatkami owsianymi, jeżeli chodzi o piña coladę, więc to jest mega odklejone. Powiem ci tak, niech ten dzień już się kończy. Zawsze jak robię odcinki tego typu, to ten ostatni posiłek mówię, ha! Niech się dzieje, co się ma dziać, ponieważ i tak już jest grubo. No i w tym wypadku jest podobnie. Nazwał go AI, ten przepis Haaland Colada Power Shake 1000 kalorii plus. Tu mam przygotowane wszystkie składniki, zrobiła się godzina po 1:00, bo zapomniałem umyć Thermomixa i był mega brudny, musiałem go umyć. Kto tak nigdy nie zrobił, niech rzuci we mnie łapką w górę. Ostrożnie, zostawiam pod filmem. Dobra, lecimy z piña coladą. Nie wiem tak naprawdę, co z tego wyjdzie. Mały ananasik będzie nam potrzebny, to będzie baza tego wszystkiego. Okay. Jak masz jakiś sprawdzony przepis na piña coladę, to możesz napisać w komentarzu, chętnie sobie spróbuję. W ogóle w życiu nie piłem piña colady, więc nie mam pojęcia, jak to smakuje. Chyba, tak mi się wydaje. Ja dużo rzeczy zjadam, ale wydaje mi się, że piña colady jeszcze nie jadłem. To może być mega ciekawe. W sumie to nie piłem, no bo piña colada to jako napój. Myślę, że cały skyr tutaj dam. No leć, kurde, leć. Zamiast banana wezmę sobie taki przecier bananowy. Myślę, że to też zda egzamin. Dałem 100 gramów, czyli równowartość jednego banana. Trochę soli, tak było w przepisie. No i mamy pełnotłuste mleko kokosowe. O kurde, ale piña colada wjechała. No i oczywiście masełko. Ja wezmę wersję z nerkowców. Kod i IFM, pamiętaj, na KMD oddaję ci rabacik. Kod, a nie kot. Nie kod i IFM. No i teraz pozostało to wszystko zblendować
Myślisz, że wyjdzie? Dobre, tak, tak. No i moi drodzy, piña colada jest już gotowa. 2 drinki, ponieważ nigdy nie powinno się pić samemu, nieważne czy to jest drink taki czy taki. Zdrówko moje, gardo twoje. Odwrotnie, zdrówko twoje, gardo moje. Powiem ci, że nie mam pojęcia jak smakuje piña colada. Nie jest to złe, trochę kwaśne. Myślę, że ten ananas nie był jakoś zajebiście mocno słodki. Brakuje tutaj takiej mega słodyczy. Dodałbym może syrop klonowy albo coś takiego bardziej nadającego większą słodycz. Na takie 8000 kalorii wydałem około 350 zł, a pamiętajmy, że większość przygotowywałem samodzielnie. Podczas tego dnia miałem wystarczająco dużo energii, aby utrzymać jego aktywność. Wszystko było wysokiej jakości i smakowo nie mam większych zastrzeżeń. Jedyne co, to potężna ilość mięsa. Przy takiej codziennej diecie mógłbym zacząć odczuwać mocny dyskomfort. Moja waga podskoczyła o około 2 kg, a całą jego dietę oceniłbym 5 na 7. Przypominam ci o gierce Top 11 oraz nowej Bundesliga Galerii. Wszystkie linki macie w opisie. Pobierajcie i sprawdzajcie, czy dacie radę zarządzać największymi gwiazdami. Trzymajcie się i pozdro!